Cześć, ostatnio wybrałem się do Krakowa, żeby zwiedzić Muzeum Inżynierii i Techniki. Interesowały mnie przede wszystkim stare sprzęty domowe. Tutaj widać różne modele odkurzaczy, od dołu Electrolux 11, Alpha Gamma 2 czy Alpha K2. W jednej z gablot był też stary odkurzacz Siemens Schuckert, taki jak znany już z tego kanału. Zaciekawiły mnie też suszarki do włosów, czy widoczne za nimi w tle żelazka i jeden z tosterów. W ogóle sporo czasu spędziłem wśród eksponatów z gatunku urządzeń grzejnych, czy to węglowych, czy gazowych, jak ten chyba niemiecki piecyk łazienkowy Neptun lub ta przedwojenna kuchenka z Wrocławia. A zwłaszcza elektrycznych, jak ten niemiecki grzejnik AEG Furniculus, podobny do jednego z modeli na tym kanale, lub taki promiennik ciepła Siemens, podobny z kolei do wspomnianego tu niedawno francuskiego grzejnika Calor. W krakowskim muzeum są także eksponaty z gatunku starych pralek, jak ta, podobna do beczki niemiecka pralka Miele, ale w innej części wystawy jest również poczciwa polska pralka wirnikowa Frania, czy automatyczna pralka Polar 663 z 1974 roku. Warto wspomnieć o froterkach, po lewej stara Electrolux, na górze Zelmer 32A, po prawej bardzo podobna do Electroluxa polska froterka z zakładów Motoruch w Krakowie. A tutaj ładna lodówka Silesia obok pralki Frania. Ale sprzęt domowy to tak naprawdę tylko część zbiorów muzealnych. Coś dla siebie znajdą tutaj także pasjonaci samochodów, zarówno tych z lat PRL, jak też tych z okresu międzywojennego. Są również piękne pojazdy jednośladowe i znowu zarówno te przedwojenne, jak też motorowery i motocykle z bliższych nam lat historii motoryzacji. A kto od warkotu silnika woli trzaski głośników, także znajdzie dla siebie fantastyczne eksponaty z wczesnej historii radiofonii, czy już nieco nowsze przykłady telewizorów, radioodbiorników i magnetofonów z lat PRL. Mnóstwo ciekawych rzeczy, a nie wspomniałem tu nawet jeszcze o starych lokomobilach czy o silnikach elektrycznych z okresu rewolucji przemysłowej. Są nawet eksponaty znacznie wcześniejsze, jak ten model antycznej turbiny parowej, który można uznać za jeden z pierwszych silników. Nie zapominajmy też o historii techniki sanitarnej. No a ponieważ muzeum mieści się w historycznej zajezdni tramwajowej, nie może zabraknąć pojazdów szynowych, jak ten protoplasta tramwaju do warszawskiego Wilanowa, ale o tym wszystkim postaram się przygotować dłuższy odcinek, bo jak widać jeden krótki filmik to zdecydowanie za mało.